Dlaczego tu chcesz? Chcę się zobaczyć z Heleną i z moim synem. Nie ma mowy. Zniszczyłeś im życie. Od chęci od Igora to ty się trzymaj z daleka. No Zrozumiałeś? przestań, no. Chcę tylko ich adres. Mam prawo się z nimi zobaczyć. Wynoś się, bo wezwę policję. Dziś w odcinku konflikt pomiędzy Kazimierzem Barskim a matką Macieja zaostrza się. Ona się w ogóle ze mną nie liczy. Nic mnie to nie interesuje. Ma z nią porozmawiać i załatwić, bo jak nie, to się skończy pozwem w sądzie. Ale ja ostrzegałem pana, od początku byłem przeciwny oddawaniu jej tamtego lombardu. Koniec dyskusji. Maciej czy Adrian? Który z nich jest lepszym sprzedawcą? Ty się w ogóle nie umiesz targować, stary, każdemu ustępujesz. Umiem się targować równie dobrze jak ty. A może chcesz się założyć? Dlaczego nie? Czy klient lombardu, znany podróżnik, odzyska przed śmiercią swojego syna? Wynoś się stąd! Ja nie mam ojca! O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pomogę. Ciężkie. Cholera. Widzę, że pół domu pani wyniosła. To jest bardzo cenna kolekcja artystyczna. Okej. Co my tu mamy? No właśnie. Wie pani co, no nie nazwałbym tego kolekcją, a już na pewno nie cenną. O artystycznej nie wspomnę. Co też panowie, no przecież takich rzeczy już nikt nie robi, to są unikaty. Na szczęście nikt już takich rzeczy nie robi. No niestety nie możemy tego od pani przyjąć, bo to nie ma żadnej wartości. Pan jest jakiś niedouczony chyba, przecież w waszym głównym lombardzie powiedzieli, że wy mi to na pewno przyjmiecie. W głównym lombardzie? To o czym pani mówi? Tak, na Marmurowej. Na Marmurowej, tak? To niech pani tam sobie wróci, dobrze? Bo to nie jest żaden główny lombard, ani żadna nasza filia, okej? A żeby pan wiedział, że wrócę Świetnie. i złożę na was skargę. Dobry pomysł. Tak. Do widzenia i powodzenia. A i proszę pozdrowić właścicielkę. No i stało się. Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Czułem, że moja matka chce mnie poróżnić z panem Kazimierzem, żebym do niej wrócił. Ale ani mi się śniło. Maciek, co to ma znaczyć? No tak nie może być. A jeszcze do tego twoja matka używa mojego logotypu. No ale szefie, ja naprawdę z tym nie mam nic wspólnego. I jeszcze traktuje nas, jakby to była jej filia. No to już jest naprawdę skandal i bezczelność. Musisz z nią porozmawiać. Ona się w ogóle ze mną nie liczy. Ale będzie musiała. No bo co to ma być? Kupiła tylko lokal, a nie markę. I nie ma prawa używać naszego znaku towarowego. No, a tym bardziej, że traktuje nas jak swoją filię. Ona zawsze robiła to, co chciała. Nic mnie to nie interesuje. Ma z nią porozmawiać i załatwić, bo jak nie, to się skończy pozwem w sądzie. Ale ja ostrzegałem pana, od początku byłem przeciwny oddawaniu jej tamtego lombardu. Koniec dyskusji. No, masz to załatwić. Wracaj do roboty. Tak jest. Wiedziałem, że to nie była wina Maćka, ale w tym momencie nie mogłem powiedzieć, co myślę o jego matce. Trudno. Znowu oberwał za nią. Nikt lepiej ode mnie nie wiedział, jak dokuczliwa potrafi być moja matka. Ale szef sam był sobie winien. Co? Ojciec dał ci popalić? No i nie ma się co dziwić, stary, no. Twoja matka nie ma żadnych zahamowań. Ale ja nie jestem moją matką. Zresztą nieważne. I tak z nią porozmawiam, tylko nie wiem, czy coś zdziałam. Dobra, to i tak bez znaczenia, robota czeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pana do nas sprowadza? Mam trochę egzotycznych pamiątek. Jesteście panowie zainteresowani? No jasne, myślę, że tak. O, przepraszam. O.
Kurczę. Ale cuda, każda rzecz z innego końca świata. Chyba się pan sporo najeździł po świecie, co? No, nie powiem. Całe życie w drodze. Kurczę, zazdroszczę. Takie dalekie podróże to moje niezrealizowane marzenie. Maciuś, lepiej, żebyś ty został na miejscu. I tak sprawiasz za dużo kłopotów, No, wiesz? w podróżach jest na pewno inaczej, prawda? Bo ja wiem, jak ktoś ma skłonność do kłopotów, no to w podróży dopadną go tym bardziej. A, widzisz? No, to już ostatnie. A podróżuje pan po świecie tak wakacyjnie, czy... Podróżowałem. Przez prawie 20 lat byłem korespondentem jednego z ważniejszych pism podróżniczych. Pisałem dla nich taki cykl z plecakiem przez świat. Znam go. Czytałem go pod kołdrą z latarką, jak mi mama światło w pokoju gasiła. No, Nie, no, czyli pan to jest Ryszard Sulecki? tak. Cieszę się, że mnie pan kojarzy. No, a my się cieszymy, że pan do nas przyszedł. To co, chce pan to wszystko sprzedać czy zastawić? Sprzedać. Rozpoznałem pana Ryszarda, bo zaczytywałem się w jego reportażach od dziecka. Były tak napisane, że czułem się, jakbym sam był uczestnikiem tych podróży. Nie szkoda panu tego sprzedawać? Szkoda. Ale moja podróż dobiega już końca. Jestem poważnie chory. Mam raka. Lekarz powiedział mi, że niewiele czasu mi już zostało. Przykro nam. No ale chyba będzie się pan leczył, prawda? No jest taka terapia, która może mi przedłużyć życie. Dosyć kosztowna. Właśnie na nią potrzebuję pieniędzy. Chcę odbyć w życiu jeszcze ostatnią wyprawę. A to nie jest zbyt niebezpieczne? Nigdy się tym specjalnie nie przejmowałem i teraz też nie zamierzam. No to twardziel z pana. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. To kwestia, powiedziałbym, honoru, a może bardziej uporu. Ale co pan ma na myśli? Na taką wyprawę wyruszyłem niespełna 20 lat temu, na samym początku mojej podróżniczej kariery. Straciłem przez nią rodzinę, a wyprawa i tak się nie udała. No to może warto powalczyć o rodzinę. Rodziny już nie odzyskam. To może przynajmniej skończę tę wyprawę. No życzymy powodzenia. Tak. A za te wszystkie pamiątki mogę panu zaproponować 1600 zł. Wolałbym więcej. No tak, tylko wie pan, no my też musimy zarobić, prawda? Rozumiem. 2000. 1800 i wydaje mi się, że nie będzie krzywdy, co? Zgoda. Maciuś, przygotujesz umowę? Jasne, to poproszę dowód osobisty. Mimo wszystko, ale... Muszę. Ten posążek, on należał do mnie. Kto go tu przyniósł? A skąd pan wie, że do pana? Przywiozłem go z mojej pierwszej podróży do Indii i dałem mojej ówczesnej narzeczonej w prezencie. To jestem pewien, że to ten, no, ma tutaj rysę, proszę zobaczyć. No faktycznie, ale my mamy oświadczenie o własności przedmiotu. Spokojnie, nie będę tego próbował odzyskać. No to w czym rzecz? To było 19 lat temu. Moja dziewczyna była wtedy w ciąży. Mój syn skończył niedawno 18 lat, a ja widziałem go tylko jeden raz w życiu. Dlaczego? Kiedy Helcia była w ciąży, zaproponowano mi pracę korespondenta. No to była dla mnie wielka szansa. A zacząć miałem od wyprawy, mojej wymarzonej wyprawy do źródeł Amazonki. No niestety Hela nakazała wybierać albo wyprawa, albo ona i dziecko. I pan wybrał wyprawę. Byłem młody, głupi. Liczyłem, że mi przebaczy. No i co? Nie wybaczyła. Kiedy wróciłem, miała już innego. Pozwoliła mi tylko zrobić zdjęcie syna. I tyle mi zostało po rodzinie. No ale jak? No, pan na to pozwolił? Nigdy nie odpuściłem. Pisałem listy, wysyłałem pieniądze. Tylko że nigdy nie dostałem żadnej odpowiedzi. No dobra, ale
Czego pan od nas oczekuje? Powiedzcie mi, kto to przyniósł. Podajcie mi adres. No niestety nie możemy tego dla pana zrobić. Ochrona danych osobowych i RODO, no sam pan rozumie. Ja rozumiem, no ale proszę, no to dla mnie bardzo ważne. Ja muszę się zobaczyć z synem. No, ja po prostu nie wiem, gdzie ich teraz szukać. No, jak ten chłopak tu przyjdzie, to możemy mu powiedzieć przecież. Maciek, co jest z tobą, co? Chłopak? To on tu był? Mój syn? A, przykro mi, ale nie możemy panu nic powiedzieć. No wiem, wyrwało mi się. Ale naprawdę współczułem temu facetowi. Przecież on umierał i jedyne, czego chciał, to spotkać się z synem. Stary, co się z tobą dzieje, no? Zapomniałeś, że obowiązują nas jakiekolwiek zasady, no? A odezwał się ten, który zawsze jest święty. Nie odwracaj kota ogonem, no. Wygłupiłeś się i dobrze o tym wiesz. No sorry, nie chciałem, tak jakoś wyszło. jak- Właściwie nic zresztą takiego nie powiedziałem. Tak jakoś wyszło, nic nie powiedziałem, co ty jesteś, dziecko? Nie, po prostu wiem, jak to jest wychowywać się bez ojca. Ja, to... Ty nie miałeś ojca? Miałem, każdy ma, nie? Ale mój był nieobecny. Matka wyrzuciła go z domu, jak jeszcze byłem małym dzieckiem. Ledwie go pamiętam. A dlaczego? Zawsze mówiła, że był tylko kulą u nogi. No i co, nie miałeś z nim kontaktu? Nie. Mój ojciec nigdy się mną nie interesował. A pan Ryszard popełnił błąd, ale próbuję go naprawić. Dlaczego mielibyśmy mu nie pomóc? Bo nie możemy. Stary, za to są potężne kary, no ktoś mógłby nas za to pozwać, rozumiesz? Ale ja bym chciał, żeby mój ojciec mnie szukał. Rozumiem to, rozumiem i współczuję. Tobie i jemu. No ale musimy się trzymać pewnych zasad. Zrozumiano? Zrozumiano. Adek miał świetnego ojca, który zawsze stał za nim murem. No i nie rozumiał tej sytuacji tak dobrze jak ja. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Chciałbym sprzedać parę rzeczy. Dobry wieczór. No akurat zdążył pan w ostatniej chwili, bo właśnie zamykamy. Tak. Chcę sprzedać tą walizeczkę wraz z zawartością. No panie, ale to jakaś tandeta zwykła jest. Myśli pan, że nie wiem? Jestem sprzedawcą oboźnym. Zwykle udaje mi się towar sprzedać, no ale tym razem trafił mi się kompletny badziew. A i chce pan nam go teraz wcisnąć. Nie wysłali pana przypadkiem z innego lombardu? Nie, nie, nie. Po prostu słyszałem, że jesteście najlepsi. Haha, no i bardzo dobrze pan słyszał, tylko wie pan co, jest taki problem. No ja tego od pana nie kupię. Ewentualnie mogę wziąć w zastaw. Za walizkę i te śmieszne kubeczki proponuję panu 100. Panowie, dobre i to. Muszę się tego na jakiś czas pozbyć. No dobra, to ja przygotuję umowę. Jeszcze to. Co? O! No niezłe wdzianko, ale niestety my ubrań nie przyjmujemy. Błagam, panowie. Złapałem pracę na prezentacjach. Potrzebuję kasy na życie. Jak zarobię, wszystko. Ale to wszystko wykupię. Jak pan nie wykupi, to co my później zrobimy z tym szmelcem? Przysięgam, przyjadę. A garnitur możecie schować do walizki, nie będzie wam przeszkadzał. Pomożecie? Pomożemy. 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 Ten garnitur był tak okropny, że współczuję każdemu, kto musiał go nosić. Kompletnie nie rozumiem, po co w ogóle ludzie szyją takie rzeczy. I po co ci ten garnitur? Aż oczy bolą, taka tandeta. No co śmieszne jest, na karnawał będzie jak znalazł. A potem go sprzedam. Myślisz, że ktoś go kupi, tak? Świrów nie brakuje. Dobra, czekam na ciebie w samochodzie, podrzucę cię. O, jasne, dzięki. Dawaj, szybko. Sekunda. Co pan tu robi? Coś się stało? Nie, przepraszam, czekałem na pana. A co, pewnie pan zamarzł na kość? Nie, błagam pana. Niech mi pan da adres mojego syna. No ale słyszał pan, że mi nie wolno. Nie ma mowy, nie ma Ale mowy. ja nikomu nie powiem, skąd go mam. A to może ostatnia ważna rzecz, jaka mi została do zrobienia w życiu. Proszę.
Gdybym to zrobił, Adek urwałby mi łeb. No, z drugiej strony ten człowiek był naprawdę zdeterminowany i chory. Ktoś musiał mu pomóc. Idę. Cześć, Hela. Co ty tutaj robisz? Po prostu znalazłem was. Niepotrzebnie. Ale ja chcę tylko porozmawiać. Nie mamy o czym. Nie było cię i nie ma. Otwórz, proszę! Odejdź stąd, bo zawołam policję! Na miłość boską! Otwórz! Czego ty chcesz? Nie mamy o czym rozmawiać. Zmarnowałeś mi życie. Ale to ty związałaś się z innym. Nie chciałaś mnie. Wszyscy jesteście diabła warci, ale ty dokonałeś wyboru. Ja tylko chcę zobaczyć się z synem. Jestem jego ojcem i mam do tego prawo. Na papierze. Nie jesteś żadnym ojcem i nie masz do tego żadnego prawa. Ale on ma prawo wiedzieć, kim jest jego ojciec. Że jest łajdakiem i nieudacznikiem, to on wie na pewno. Wiem, że cię zraniłem i wiem, że masz prawo mnie nienawidzić. Ale ja chcę tylko porozmawiać. Proszę. Syneczku? O, cześć, kochanie. Mama? A co ty taki zdziwiony? Przyszłam odwiedzić mojego synusia. Super, a co ty taka odstrzelona? A, bo idziemy dzisiaj z Maciejem do opery. A masz na myśli Korynta? No tak, mam taką słabość do tego imienia. Syneczku, bardzo by mi do tego pasowały kolczyki, które chyba u ciebie zostawiłam. Poszukasz? Mamo, no jestem zmęczony po pracy. Nie możesz pójść w innych. Ja widzę, że wyglądasz jak 7 nieszczęść. Ten Kazimierz to strasznie cię ciśnie. On udaje tylko takiego miłego, sympatycznego. Mamo, nie mieszaj się. A przede wszystkim to powiedz, dlaczego nie ściągnęłaś jeszcze jego szyldu ze swojego lombardu? I czemu wysyłasz do nas jakichś dziwnych klientów? No to chyba dobrze, co? Przyjacielska przysługa. A szyldu nie zdjęłam, bo zapomniałam. Zrobię to w wolnej chwili. Teraz nie mam czasu. No to lepiej go znajdź i nie wchodź z panem Kazimierzem na wojenną ścieżkę. Syneczku, no co ty grozisz mi? Nie. Ostrzegam. On nie odpuści. Marnujesz się u niego. To było dobre na początek. To Ty się musisz rozwijać. No, gdybyś przyszedł do Macieja, to miałbyś takie możliwości. On prowadzi nie tylko lombard, ale wiele różnych interesów. No, głównie ciemnych. Ja nie będę u Korynta pracował. Wiesz co? Jeszcze zmienisz zdanie. A teraz poszukaj dla mnie tych kolczyków, co? Są chyba w łazience w szafce. Sama sobie poszukaj. No co? Moja matka była po prostu jak tornado. Albo armia japońska. Nie brała jeńców. Czułem, że dopiero się rozkręca i będą z nią same kłopoty. Całe życie radziliśmy sobie bez ciebie, także teraz ty radź sobie bez nas. Ale ja przez te wszystkie lata pisałem do ciebie. Jak głupi czekałem na jakąś odpowiedź. Po każdej wyprawie pędziłem do skrytki pocztowej. Liczyłem na jakiś list od ciebie, od mojego syna. To nigdy nic. Ani słowa. Ale listy? Jakie listy? Ja nigdy nic od ciebie nie dostałam. Jedyna pomoc, na którą mogłem liczyć, to była pomoc od mojej matki. Szkoda, że ci nie powiedziała, że dostawała pieniądze ode mnie. W każdym liście coś przysyłałem. A zresztą, to nieważne, dokonałeś wyboru, to teraz nic ci tutaj po nas. Kto ci dał nasz adres? Chyba nie moja matka. Nie, nic nie chciała powiedzieć. Po prostu znalazłem was i tyle. To
teraz dobrze, żebyś sobie poszedł. Nie jesteś tu mile widziany. Dzień dobry. Mamo, Dzień dobry. Ryszard, twój ojciec. To świetnie, tylko pana jeszcze tutaj brakowało. Co pan tu robi? Spokojnie, ja tylko po kornelkę przyszedłem. Mogę wejść? O, koteczku, muszę jeszcze tylko znaleźć te kolczyki. Koniecznie chcę je dzisiaj założyć. Spokojnie, mamy czas, ale wiesz przecież, że dla mnie zawsze wyglądasz pięknie. No ale szukaj, szukaj. A my tu sobie z Maćkiem utniemy pogawędkę. Tak, świetnie. No co tam? Tak. O, Może czymś poczęstujesz? paluszki mam. To widzę, że cienko przędziesz na pensyjce u tego sknery Kazimierza. Pan też zaczyna. Znam Kazimierza jak zły szeląg. Poniosłem przez niego ogromne straty i ty też poniesiesz. Byłem gotów wytrzasnąć matce te kolczyki spod ziemi. Byleby tylko oboje sobie poszli i dali mi święty spokój. wynoś się stąd! Ja nie mam ojca! Co się dzieje? Wezwać policję? Nie, ten pan już wychodzi. Wychodzi. Chodź, mamo. Pomyłka. Ja mam do Kazimierza osobistą urazę, ale w gruncie rzeczy to nie jest duży gracz. No o co panu chodzi? Kazimierz i cała jego rodzina to jedna wielka chucpa. Zwłaszcza jego córka. Pstro w głowie i tyle. Zawsze uważałem, że Wojtek zasługuje na kogoś lepszego. No, to może powinien się pan cieszyć, że tak wyszło z tym ślubem. Oczywiście, ale urazili moją godność i teraz będą musieli za to zapłacić. I słusznie. Ja to nawet lubiłam tego Kazimierza, ale po takim numerze nie ma sentymentów. Mamo, nie mów tak. No dobrze, już dobrze. Jeszcze przejrzysz na oczy. I co, ładne? Pierwsza klasa. Wyglądasz zjawiskowo. Ujdą w tłumie. Oj, synku, dużo się jeszcze musisz nauczyć. Ale to już raczej nie od ciebie. Mimo wszystko, gdybyś zmienił zdanie, to pamiętaj, że moje drzwi zawsze są dla ciebie otwarte. To co, idziemy? A, kochanie. Próbowali mnie przekabacić. Pan Kazimierz jest wymagający, ale uczciwy. I to od niego, a nie od matki i Korynta. Wolałem uczyć się biznesu. Widzę, że pan szanowny no smutno pije. Powodów do radości nie mam. No, to niedobrze. Alkohol nie pomaga na smutki. Ale daj pan. To pomogło panu do reszty nie zatonąć w tych smutkach. No. A pij pan. Mnie już tam wszystko jedno. Tam. Zdrówko. Zrobiłam ci kolację. Musisz coś zjeść. Mamo, ja nie chcę go znać. Dla mnie jest nikim. Myślę, że więcej tutaj nie przyjdzie. A ty? Jak się czujesz? Daję radę. Po co on tu przylazł? Teraz. Gdzie był, kiedy go potrzebowałem? Nie możesz teraz o tym myśleć. Najważniejsze są egzaminy na architekturę. Całe życie o tym myślałeś.
Mamo? Helenka, ty dzisiaj nie w pracy? Dlaczego nie przekazywałeś mi listów od Ryszarda? Jakich listów? Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Nie kłam. Wiem, że do nas pisał i posyłał pieniądze. Ja się z nim widziałam. Wiesz, ja pieniądze ci przekazywałam, ale adres nie ode mnie dostał. Dobrze, to w tej chwili nieważne. Gdzie są te listy? Dlaczego mi ich nie pokazałaś? A co by to zmieniło? Dopuściłabyś go do siebie, on znowu by cię zranił i tak w kółko. Córeczko, tak było lepiej. Mamo, ja mam prawo decydować o własnym życiu. Gdzie są te listy? Nie mam ich. Ja przewrócę dom do góry nogami i je znajdę, chyba że sama prędzej mi je pokażesz. Następnego dnia z samego rana Adrian musiał zająć się sprawami biurowymi, więc Maciej sam obsługiwał klienta. Sprzedałeś nasz najlepszy zegarek za 1800 zł? To prawie po kosztach. Nieprawda, i tak na nim zarobili. Ale grosze jakieś, no. Jak tak dalej pójdzie, to nas z torbami puścisz. Stary, kasa była zamrożona, bo zegarek długo u nas leżał, a teraz przynajmniej gotówka jest w obiegu. Ale za jaką cenę, no? Ty się w ogóle nie umiesz targować, stary. Każdemu ustępujesz. Umiem się targować równie dobrze jak ty. O, prawdy? Naprawdę. I mogę ci udowodnić. O, a może chcesz się założyć? Dlaczego nie? A o co? No, ten, kto przegra, będzie musiał naganiać ludzi pod lombardem w tym garniturze w dolary. Będzie ci pasował. Przyjąłem wyzwanie. Byłem pewien swego. Znałem różne sztuczki i potrafiłem wytargować najlepsze ceny. Już widziałem Maćka, jak zasuwa w tych dolarach z ulotkami. Znalazłam je na strychu. Mamo, jak mogłaś? Córciu, to dla twojego dobra. Dla jakiego dobra? Ja cały czas myślałam, że my go nie obchodzimy. Że nie interesuje się swoim synem. Bo tak było. Gdyby was kochał, nie wyjechałby. Przecież on ci złamał serce. Mamo, ja miałam prawo wiedzieć, że do mnie pisze, a mój syn miał prawo wiedzieć, że ojciec nim się interesuje. Ale tak było lepiej. Przecież pamiętasz, próbowałaś ułożyć sobie życie. No, ja nie chciałam ci w tym przeszkadzać, no. Ale sobie nie ułożyłam. Tak, ale z nim byś też sobie nie ułożyła. Ja mam dosyć tej rozmowy. No i widzisz, idziemy łeb w łeb, mordeczko. Masz rację, póki co, ale zniszczycie. O, dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś kiepsko pan wygląda. Co się stało? Chrzanić leczenie. Potrzebuję pieniędzy na nową wyprawę. Ale jak? Przecież bez leczenia jedzie pan po pewną śmierć. No i co? I tak nikogo już nie obchodzę. A jak rozmowa z synem? Jak pan widzi. Nijak. Wypaplałeś adres? Przecież prosiłem cię, że masz tego nie robić. No tłumaczyłem ci, jak krowie na rowie Maciek. Przepraszam, to moja wina. Ale i tak nie powiedziałem im, skąd mam adres. Nie mogłem inaczej. Ale zostawmy to, proszę. Nie będziecie mieli kłopotów. Wycencie to, weźcie ode mnie i wypłaćcie pieniądze. Dobrze, ja muszę w spokoju sprawdzić ceny. A ty mnie wkurzyłeś, wiesz? Wiedziałem, że Adek miał rację, ale nie żałowałem swojej decyzji. Pomogłem panu Ryszardowi, bo ktoś musiał. No, szkoda tylko, że nic z tego nie wyszło. Ile dostanę? No za ten bęben i pióropusz mogę panu dać 800. Niewiele, no ale czułem, że więcej nie dostanę. Co pan teraz zrobi? Nie wiem.
Może znajdę jakiegoś sponsora, który zechce wesprzeć ostatnią wyprawę znanego podróżnika. No ale co z pana chorobą? Może to doda jeszcze dramatyzmu. Kto wie, ludzie lubią takie sytuacje. No ale dobra, gdzie ja mam podpisać? Tak, jasne, już. Proszę tutaj. Dobra. Świetnie. A jeszcze pieniądze. 400, 600, 800. Wielkie dzięki. A pewnie z czymś jeszcze do was wpadnę. No, do widzenia. Do widzenia. Panie Ryszardzie, niech się pan nie poddaje. Nic na siłę. Daj mi spokój. Maciek się jak zwykle za bardzo angażował. Ten facet się poddał i Maciek już niewiele mógł w tej sprawie zrobić. No, ale chyba jakoś nie potrafił się z tym pogodzić. Dla takiej ładnej dziewczyny to tylko ten model. No tylko ten jest już bardzo drogi. No może jest drogi, ale za to wart swojej ceny. A taka piękna dziewczyna jak ty powinna mieć dobry telefon. O, dobry wieczór. Zapraszam, zapraszam. W czym mogę służyć? Dzień dobry. Szukam jakiegoś tableta dla swojego syna. Świetnie, już pokazuję, jaką mamy ofertę. No i jak? No nie wiem, tak pan zachwala. No zachwalam. To jest nasz najnowszy model. Nie, no coś tańszego. To dziecko jest. Aj, jasne. Zaraz. A wie pan co? Wezmę ten model. Tak? No to świetnie. 1200 zł będzie. Tylko chyba będę musiała sprzedać swój stary telefon. Nie ma problemu, niech pani pokaże. Zrobimy wycenę, skoczę po umowę. Te są tańsze. O, i git. Fajny. Ile? 1300. Nie. To kosztuje, nie wiem, 800 maksymalnie. 1200 to moje ostatnie słowo. Dam tysiaka i git. No dobra, niech będzie 1000. No i pięknie. Fajnie się z wami interesy robi. Dobrze, proszę tutaj podpisać. Fajnie. Pięknie, dzięki. Także 200 zł będzie w rozliczeniu za telefon, czyli poproszę od pani 1000. I tutaj proszę podpisać. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Maciuś był coraz bliżej dolarowego wdzianka. Miażdżyłem go i byłem z siebie dumny. No i po co ze mną zadzierał? No to co, Maciuś? Zaraz zamykamy. Trzeba podliczyć utarg. Okej. A tu może za chwilkę skoczę tylko za potrzebą. Jasne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ma pan szczęście, zaraz zamykamy. Wie pan co, mam sytuację awaryjną. Zapomniałem o rocznicy ślubu, a muszę szybko wyczasnąć prezent dla żony. Pan rozumie? Nie, no jasne. Może coś z biżuterii. O, dobry pomysł. Tak. O, to jest nasz najnowszy nabytek. Piękna rzecz. Złoto. W komplecie są i kolczyki, o tutaj, i bransoletka. Wie pan co, ja poprzestanę na łańcuszku. No, będzie pan żonie na rocznicę żałował. Taki zestaw to jest marzenie każdej kobiety. O, będzie pan miał plusa na 10 lat do przodu. Mówi pan, bransoletka i kolczyki. Tak, i proszę mi wierzyć, nigdzie pan nie dostanie lepszej ceny. I mogę dać panu zniżkę dzisiaj dla ostatniego klienta dnia. Normalnie złoty strzał. Dobra, a ile by to wszystko kosztowało? 2000 zł. No dobra, ma pan rację. Należy się żonie, biorę. Jasne, że tak. To poproszę 2000. Już daję. Proszę. Tak. I paragon. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No to co, Maciuś? Podliczamy, nie? No,
No dobra. Leżysz. No tak, zobaczymy. Dobra, przyjacielu. Ty zarobiłeś dzisiaj 5320 zł. No, a ja zarobiłem 6005 zł. No i wygrałem. Tak? To dolicz jeszcze to. Zamykamy. Mina Atka była warta każdego wysiłku i ryzyka. No a przy okazji udowodniłem mu i sobie również, że potrafię się targować. Idę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastałem pani syna? Tak, bardzo proszę. Igor, pan do ciebie. Wieczór. Dobry wieczór. Pan jest z Lombardu. Co pana tu sprowadza? Przyszedłem w sprawie pana Ryszarda, twojego ojca. On wyjeżdża. No, to nic nowego, ale co to pana obchodzi? On jedzie po śmierć. Jest chory, ma raka i nie chce się już leczyć. Nic mnie to nie obchodzi. I pana chyba też nie powinno. Igor, posłuchaj pana. Mamo, nie wtrącaj się. Mówiłaś, że mam mieć własne zdanie, to mam. Słuchaj, ja wiem, jak to jest wychowywać się bez ojca. I wiem, co czułeś, kiedy dzieciaki w szkole opowiadały sobie, czego to nie robiły ze swoimi ojcami. I wiem, jak to jest w urodziny, wiem, jak jest w święta. Ja to wszystko znam aż do bólu. Niech mi tu pan nie wstawia takich ckliwych gadek. To są fakty. Tylko, że mój ojciec nigdy się mną nie interesował, rozumiesz? Nigdy nie napisał, nie zadzwonił, nic. Współczuję. Skup się lepiej na swoim życiu. Bo pan Ryszard całe życie próbował nawiązać z tobą kontakt. A ty nim gardzisz, no. Nie chcesz dać mu szansy. On nas zostawił. Może. Ale uwierz mi, że to ty tego będziesz najbardziej żałował. Bo ja swojego starego mogę jeszcze znaleźć. I nakopać mu do tyłka, jeśli będzie potrzeba. No ale ty nie masz czasu. Dlaczego niby? Bo twój ojciec umiera. Umiera, no. Masz jedną szansę. To nie jest pana sprawa. Ta historia sprawiła, że wróciła do mnie chłopieńca tęsknota za ojcem. Z matką zawsze miałem przez to trudną relację, no a teraz to już w ogóle. Poczułem się strasznie samotny. Następnego dnia Adrian musiał dotrzymać warunków zakładu i od razu zapraszał klientów do Lombardu ubrany w garnitur z dolarowym nadrukiem. Tak to jest, jak się zakłady przegrywa. O, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszamy do naszego Lombardu, kupimy wszystko, sprzedamy wszystko. Proszę bardzo, zapraszamy. Życzę miłego dnia. Mordeczko, wyglądasz jak $1 000 000. Uśmiech. Maciuś, weź się uspokój, bo za chwilę ci ten garnitur w dupę wsadzę, no. Spokojnie, złość piękności szkodzi. Panie Adrianku, ależ pan in fashion dzisiaj. Panie Rolecki, daj mi pan dzisiaj święty spokój, dobrze? Bo za chwilę mnie krew zaleje, no. No, co tak nerwowo? No, towar mam, interes. Dzisiaj żadnych szmelców nie bierzemy. Nie, to pójdę gdzie indziej. No to krzyż na drogę. To pan. Do widzenia. Pa. Zabawne takie, tak? No. Super. O, dzień dobry, witam. Zapraszam do naszego Lombardu, mamy okazyjne ceny, także zapraszamy. Co tu się dzieje? W co ty się ubrałeś? No, przegrałem zakład z Maćkiem. To jakieś mądrzejsze zakłady wymyślajcie, a nie będziecie mnie tu robić pośmiewisko z Lombardu. Ja za do środka. No jak dzieci. Na chwilę nie można było ich zostawić, bo od razu robili cyrk. Myślałem, że obaj już trochę zmądrzeli. Ale stara prawda mówi, że nadzieja matką głupich. No ej, to nie fair. Miałeś go nosić przez cały dzień. Co nie fair, stary? Widziałeś, jak się tatuś wściekł, no. No, to założysz go, jak pójdzie. Nie będę więcej ośmieszać Lombardu. Jasne, takie gadania. Po prostu nie umiesz przegrywać i tyle. Maciek, Tak? no a co z tym szyldem? Rozmawiałeś z matką? Tak, ostrzegałem ją, że sprawa może się skończyć w sądzie. No ale ona powiedziała, że nie ma czasu teraz się tym zająć. Aha.
No to w takim razie ja też nie mam czasu. Powiedz matce, że się spotkamy w sądzie. No, ale... Tak. Panie Kazimierzu, no świetnie. Proszę, proszę. Dzień dobry, panowie. A co takie ponure nastroje? Ale za to pan w bardzo dobrym humorku. Bo przyszedłem po swoją walizeczkę. Tak szybko? Znalazł się kupiec na te moje kubeczki. Wszystkie i od razu. Facet otwiera nową jadłodajnię, jest w potrzebie. Nawet na tym zarobię. No a co z garniturem? Tak, bo koledze bardzo się spodobał. Naprawdę? Dobrze, że ojciec się wkurzył na ten garnitur. Miałem przynajmniej pretekst, żeby go zdjąć. Maciek miał fuksa z tą wygraną. Ale ja czułem, że czas na odwet jeszcze przyjdzie. Powinieneś iść w tym do ślubu, stary. Wypchaj się. No, No dawaj co, ten telefon. Patrycji się spodoba. Dawaj go. Dawaj ten telefon. Zobacz. Dzień dobry. Pan Ryszard. Co, dobry. znowu ma pan dla nas jakieś skarby z podróży? Tak, jak najbardziej. Ale ten ma nieco inny charakter. Piękny brylant. Tak. Przywiozłem go z RPA dla Heleny. Ale po powrocie z wyprawy to ona nie chciała już mnie znać. Trzymałem go przez te wszystkie lata, ale teraz to już nie ma sensu. Czyli co, nie zmienił pan zdania? Nie, wyjeżdżam. Dobra. Dosyć tego. Dosyć tego. Co pan robi? To, czego wy nie potrafiliście. Halo? No cześć, Igor. Z tej strony Maciek z Lombardu. Twój ojciec tu jest i to jest ostatnia szansa, żebyś się z nim spotkał. Nie spieprz tego, stary. Sporo zrobiłem, żeby połączyć tych ludzi. Narażałem się na kłopoty. Ale wyglądało na to, że i tak nic miało z tego nie wyjść. Ja już chyba będę wychodził. Panowie, kończycie pracę, a ja nie chcę przeszkadzać. Nie, no my jeszcze chwilę będziemy. Niech pan poczeka. Nie, to nie ma sensu. Ja bardzo wdzięczny jestem za to, co pan chciał zrobić i dziękuję, ale to się po prostu czasami nie udaje. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze to rozegrałeś. No. W następnym odcinku. Czy biżuteria zakopana w ogródku pochodzi z napadu? Ja na nikogo nie napadłem, nic nie zrobiłem. No to już wytłumaczysz się policji. Niczego nie ukradłem. Klientka przynosi nietypowy zastaw, żywy inwentarz. Kwiat? Storczyk zostawić chciałam. Czy artyści amatorzy staną się zawodowcami? Zawodowym? Jak to zawodem? Oczywiście tak. I pańska rzeźba trafi pod strzechy. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.